Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Zachęcam do otwarcia rachunku demonstracyjnego. Link w opisie. Otwierając konto demonstracyjne wspierasz rozwój mojego kanału. Dziękuję. Witam serdecznie dzisiaj po południu. Czy dziś będzie ostatnia podwyżka stóp w USA? Co zrobi Fed? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, i oczywiście informuję, że wszystkie wykresy, które zostały pobrane, by stworzyć ten wpis, pochodzą z dwóch platform: Xstation 5, XTB i z Bloomberga. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Czy dziś będzie ostatnia podwyżka stóp w USA? Co zrobi Fed? Dzisiaj mamy niezwykle ważne wydarzenie o godzinie 20, czyli decyzję polityki monetarnej w Stanach Zjednoczonych o stopach procentowych. I to, co zrobi Fed, czyli ta władza monetarna będzie szczególnie ważne dla praktycznie wszystkich klas aktywów. Przede wszystkim dla obligacji, przede wszystkim dla amerykańskiego dolara, a oczywiście później po zachowaniu tych dwóch klas aktywów to zachowanie powinno dać pochodną w postaci rozchodzących się kręgów, tak jak rozchodząca się kropla wody na wodzie, na różne inne klasy aktywów, więc spodziewajmy się potężnych ruchów praktycznie wszędzie tam, gdzie będziemy dzisiaj spoglądać na monitory, na wykresy po godzinie 20 i 20:30, ponieważ te dwie godziny, te dwa momenty podczas dzisiejszego dnia są niezwykle istotne i bardzo ważne. Pierwszy wykres, który jest w tle, dotyczy tego, że na przestrzeni historii podwyżki w tym roku były największe w historii. Jeszcze nigdy Fed tak agresywnie nie podnosił stóp procentowych w danym roku, niż to miało miejsce teraz. I wygląda na to, że jesteśmy bardzo blisko szczytu cyklu podwyżek stóp procentowych, ponieważ, jak wiemy, decyzje Fedu są teraz uzależnione od danych makroekonomicznych, a te poznaliśmy wczoraj i one były bardzo korzystne dla scenariuszy, które mówią o tym, żeby już dalej nie podwyższać stóp procentowych. Na następnym wykresie widzimy, jakie są te tak zwane dots, kropki Fedu, i będziemy odnosić ten wykres do tego, co się pojawi dzisiaj, i będziemy uaktualniać nasze prognozy tego, jak widzi przyszłość Bank Centralny w Stanach Zjednoczonych. I oczywiście co jest także bardzo istotne. Wygląda na to, że na przestrzeni ostatnich miesięcy będziemy świadkami tego, że pomimo, że stopy procentowe będą na poziomach już w okolicach 4,5–5%, to takie rzeczywiste, realne stopy procentowe cały czas będą dodatnie, a to sygnalizuje, że naprawdę Fed sygnalizować nam będzie także, że inflacja w Stanach Zjednoczonych w przyszłym roku nie będzie już problemem, że będzie wyraźnie spadać, i oczywiście to jest bardzo dobra informacja. Jakie są prognozy Fedu? Widzimy, że rynek sygnalizuje nam, że Fed być może będzie wkrótce musiał zakończyć cykl podwyżek stóp procentowych, ze względu właśnie na to, że inflacja nie będzie już wielkim problemem, a Fed, każda jego decyzja jest uzależniona od danych, sam Fed tak mówi, i to jest niezwykle interesujące. Na następnym wykresie, niezwykle ważnym, są prognozy rynkowe dotyczące tego, co się dzisiaj wydarzy po godzinie 20. I jak widzimy, praktycznie konsensus rynkowy jest jednoznaczny, że będzie podwyżka stóp o 50 punktów bazowych. Tylko 3–4 podmioty się wyłamują. Dwa podmioty zakładają, że podwyżka stóp procentowych będzie w wysokości 25 punktów bazowych, a jeden podmiot, że będzie podwyżka 75-punktowa. No i oczywiście konsensus jest taki, że będzie 50 punktów bazowych w górę. Jako że decyzje Fedu są uzależnione od danych makroekonomicznych, a wczoraj inflacja w Stanach Zjednoczonych nas bardzo zaskoczyła pozytywnie, ponieważ była taka jak skrajnie optymistyczne prognozy 7,1%, to oczywiście daje paliwo do tego, żeby wieścić, że Fed już nie będzie dalej podnosić stóp procentowych. No i oczywiście ten scenariusz będzie także dzisiaj rozgrywany przez rynek, czy faktycznie słowa, które powie prezes Powell, i całe przesłanie komunikatu Fedu będzie sygnalizowało pivot, nastawienie na to, że szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych jest już bardzo blisko, albo już staje się teraz na naszych oczach, i w przyszłym roku będzie można oczekiwać obniżki
obniżki stóp procentowych. To jest także coś, na co należy zwrócić uwagę, bo sama nawet inflacja core wzrosła w ujęciu miesiąc do miesiąca w najmniejszym tempie od 15 miesięcy, a to także jest bardzo dobra wiadomość dla tych wszystkich, którzy liczą, że jesteśmy bardzo blisko szczytu cyklu podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. No i teraz odpowiedź na pytanie, czy dziś będzie ostatnia podwyżka stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych i co zrobi Fed? To, że będzie 50 punktów bazowych podwyżki jest już w cenach, natomiast dotarłem do ciekawego raportu, który pokazuje, jak na przestrzeni ostatnich 50 lat, od lat 70. zachowywał się Fed w sytuacji, kiedy inflacja osiągała swój szczyt w Stanach Zjednoczonych. I okazało się, że średnio szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych następował 5 miesięcy po szczycie inflacji. Jako że szczyt inflacji w Stanach Zjednoczonych miał miejsce w czerwcu i od tego momentu inflacja w Stanach Zjednoczonych spada tak w ujęciu konsumenckim, jak i producenckim, to te 5 miesięcy mija w listopadzie, a już teraz można liczyć na to, że jeżeli ta statystyka ma być potwierdzona, że będzie dzisiaj ostatnia podwyżka stóp procentowych. Stopy procentowe na poziomie 4,5% staną się faktem. No i oczywiście rynek także moim zdaniem będzie oczekiwać w komunikacie i wszystkich przesłankach dotyczących i wszystkich słowach prezesa Powella, czy faktycznie tak się może wydarzyć, czy czasem może na początku 2023 roku pojawią się jakieś skromne podwyżki stóp procentowych, ale bez wątpienia po dzisiejszej podwyżce będziemy bardzo, ale to bardzo blisko szczytu cyklu podwyżek stóp procentowych, a moim zdaniem jest ogromna szansa, że będzie to już ostatnia podwyżka stóp procentowych w całym cyklu podwyżek stóp procentowych. I to będzie rozgrywane zwłaszcza na początku 2023 roku, ponieważ na następnym wykresie chciałbym pokazać właśnie, ile średnio na przestrzeni ostatnich lat prowadziło Fed od szczytu cyklu podwyżek stóp procentowych do pierwszej obniżki stóp procentowych i było to 11 miesięcy dokładnie. I jeżeli faktycznie te statystyki obie mają się potwierdzić, że teraz będzie ostatnia podwyżka stóp procentowych, to pod koniec 2023 roku, w czwartym kwartale w przyszłym roku, będzie można liczyć na pierwsze obniżki stóp procentowych i to także już moim zdaniem rynek zaczyna wyceniać. No i oczywiście przypominam tą bieżącą ścieżkę tego, jak rynek oczekuje zachowania stóp procentowych. Jeszcze raz przypomnę, rynek zakłada, że szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych będzie wyżej niż jeszcze zakładano miesiąc temu, że ten szczyt będzie szybciej niż jeszcze miesiąc temu zakładano, ale że w 2023 roku obniżki stóp procentowych będą głębsze, mocniejsze i bardziej dynamiczne i ten wykres to dobitnie pokazuje. A jak rynek pieniężny, gdzie inwestorzy własnymi milionami, miliardami dolarów obstawiają przyszłe stopy procentowe wygląda? Mamy teraz implikowaną stopę procentową w okolice 4,82. Widzimy 15 punktów bazowych cofnięcia względem poziomów, które były wczoraj przed danymi o inflacji, czyli faktycznie schodzi presja na to, żeby dalej podwyższać stopy procentowe. Jeżeli rynek pieniężny ma mieć rację, to wyglądałoby, że z tego wykresu, że być może będzie jeszcze jedna skromna 25-punktowa podwyżka stóp procentowych w pierwszym kwartale 2023 roku, ale jak wiemy, decyzje Fedu są uzależnione od bieżących danych makroekonomicznych i jeżeli inflacja w Stanach Zjednoczonych będzie się zachowywała tak jak teraz, czyli będzie spadała szybciej niż zakłada mediana prognoz, to prawdopodobieństwo tej następnej podwyżki o 25 punktów bazowych zacznie znikać na początku 2023 roku, a to doprowadzi nas do odpowiedzi na pytanie, czy będzie dzisiaj ostatnia podwyżka stóp procentowych w całym cyklu podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Moim zdaniem to będzie rozgrywane. Amerykańskie obligacje dzisiaj przed Fedem, punkt odniesienia to jest poziom 3,5% na rentowności. I oczywiście patrzymy także na amerykańskiego dolara, który cały czas walczy o średnią 200-sesyjną na swoim indeksie. Jeżeli zostanie ten poziom wsparcia przebity, to jak pokazuje analiza techniczna, następne wsparcie jest głęboko poniżej 3% od obecnych poziomów, a to dałoby nam na euro-dolarze jeszcze potencjał ruchu w górę o następne 300-350 pipsów w okolice poziomów 1,10 i w takim wypadku, jeżeli dzisiaj mając na uwadze wszystko, co się wydarzy, i komunikat, i słowa prezesa Powella, jeżeli te
ten przekaz będzie bardziej gołębi niż jastrzębi, to prawdopodobnie będziemy świadkami następnej fazy wyciskania krótkich pozycji na euro-dolarze, czyli długich w amerykańskim dolarze, a to powinno doprowadzić do tego, że euro-dolar dzisiaj wyraźnie zakończy sesję nad wczorajszymi maksimami, zachęcając do tego, żeby wieścić właśnie następną falę wzrostów euro-dolara, być może nawet o 300-350 pipsów, być może nawet do końcówki tego roku, ponieważ będzie ona sprzyjała temu, żeby popyt na ryzyko na całym świecie atakował. Rentowności amerykańskich obligacji i jeżeli amerykański dolar będzie się osłabiał po dzisiejszej decyzji Fedu, to prawdopodobnie czekają nas bardzo dynamiczne spadki par związanych z jenem, w tym wypadku dolar-jena. Jak widzimy, dolar-jen jest także na swojej średniej 200-sesyjnej, okolice 135 mają bardzo duże znaczenie. Dzisiaj przełamanie tego poziomu będzie zachęcało do tego, żeby wieścić kolejną falę spadkową tej pary i to tylko potwierdza, że naprawdę praktycznie wszystkie najważniejsze klasy aktywów, rynki, amerykański dolar, amerykańska giełda, rynki emerging markets są na swoich średnich 200-sesyjnych, czyli ważą się losy średnio nawet długoterminowych trendów. Jeżeli te poziomy równolegle będą przebijane, to otwiera się perspektywa do hossy na indeksach giełdowych, zwłaszcza na rynkach emerging markets poza Stanami Zjednoczonymi i do następnej fali osłabienia amerykańskiego dolara. To, co sprzyja popytowi na ryzyko, to zachowanie Bitcoina, który dzielnie cały czas rośnie, zbliża się do 18 tysięcy dolarów. Przekroczenie 18,5 tysiąca dolarów tego oporu stworzy dwumiesięczną formację podwójne dno, zachęcając do ruchu w górę w okolice 20 tysięcy dolarów. Moim zdaniem zachowanie Bitcoina zaczyna naprawdę wspierać popyt na ryzyko na indeksach giełdowych. Natomiast patrząc na indeks giełdowy, to, że wczoraj nie udało się jednak utrzymać wysokich poziomów na indeksie S&P, potwierdza, że cała strefa 4050 punktów, 4200 punktów jest aż najeżona wielkimi, mocnymi oporami, które będą miały potencjał, żeby być dzisiaj pokonane, jeżeli Fed będzie bardziej gołębi niż jastrzębi. Natomiast analiza techniczna pokazuje w tym wypadku ten wykres, że mamy do czynienia z roczną linią Bessy, która jest teraz testowana, średnia 200-sesyjna w okolicach 4050 punktów. No i oczywiście zobaczymy, co się dalej wydarzy. Będzie bardzo trudno przebić te opory, ale jak wiemy, hossa to jest tak zwana wspinaczka po ścianie strachu. Mając opory i dzisiejsze gołębie wystąpienie prezesa Powella i komunikat Fedu, jeżeli taki się pojawi, będzie to paliwo do tego, żeby jednak przebić się przez te potężne opory, ale nawet bez wzrostów indeksów giełdowych na Wall Street, ale z osłabiającym się amerykańskim dolarem, myślę, że cały świat będzie kontynuował presję na ryzyko, więc nie przywiązywałbym się aż tak bardzo do tego, jeżeli indeks giełdowy na Wall Street będzie się zachowywał dzisiaj tak samo jak wczoraj. Ponieważ przy równolegle osłabiającym się amerykańskim dolarze będzie to jednak paliwo do wzrostów indeksów giełdowych takich jak Polska, w Niemczech, ponieważ kapitał z całego świata, widząc osłabiającego się amerykańskiego dolara, będzie szukał stopy zwrotu poza Stanami Zjednoczonymi i to jest najważniejsze przesłanie, które będzie płynęło po dzisiejszym zachowaniu rynków finansowych, jeżeli taki się oczywiście wydarzy, a daje temu około 65% prawdopodobieństwa realizacji. Jeżeli jesteśmy na europejskich akcjach, to chciałbym tutaj pokazać inną odmianę tej statystyki, która mówi, że czwarty kwartał to jest najlepszy kwartał do inwestowania podczas całego kalendarzowego roku na indeksach giełdowych. W tym wypadku statystyka dotyczy europejskiego indeksu Eurostoxx. Pokazuje ona, że w grudniu indeks giełdowy ma ochotę rosnąć, wzrosty średnio wynoszą prawie 1%. Jak widzimy na przestrzeni ponad 20 lat, grudzień naprawdę ma duży potencjał do tego, żeby być miesiącem wzrostowym. Z danych makroekonomicznych dzisiaj poznaliśmy dane o produkcji przemysłowej. Za październik dla strefy euro była ona lepsza niż zakładały prognozy. Poznaliśmy także dane o inflacji dla Wielkiej Brytanii za listopad. One były lepsze niż zakładały prognozy, czyli inflacja była niższa i także tutaj ewidentnie tworzy swoje ekstremum. Pokazuje to wykres, który jest w tle, ale funt brytyjski tak jakby już to zdyskontował, ponieważ nie reaguje w ogóle na te dane. Amerykański dolar plus rentowności to wzrok każdego inwestora poza parą dolar do jena powinien patrzeć także spoczywać także na zachowaniu ceny złota. Jeżeli dzisiaj utrzymamy się nad poziomem $1800, to moim zdaniem bardzo będzie duże prawdopodobieństwo kontynuacji ruchu wzrostowego w okolice 1830, a być może nawet jeszcze wyżej.
Patrzmy także na zachowanie węglowodorów. W tym wypadku cena gazu w Europie jest ewidentnie wyższa niż w Stanach Zjednoczonych. To jest jeden z tych elementów, który pokazuje nam, dlaczego inflacja w Europie jest wyższa niż w Stanach Zjednoczonych, a inflacja w krajach bliskich źródłu konfliktu zbrojnego, czyli blisko źródła ryzyka geopolitycznego, czyli w krajach bałtyckich, w Polsce, w krajach Europy Środkowej jest wyższa niż w krajach Europy Zachodniej. No, ponieważ ewidentnie wojna ma tutaj swoje konsekwencje i ten wykres to dobitnie pokazuje. Ropa naftowa próbuje rosnąć, odbijamy od poziomu $70. 77 to jest miejsce, gdzie jest opór, więc będzie bardzo trudno go pokonać. Moim zdaniem tak powinno być. No i na koniec dział poświęcony rynkom emerging markets, które dopiero jutro powinny zareagować, oraz oczywiście rynki emerging markets Azji będą dzisiaj w nocy dyskontować te dzisiejsze informacje z Fedu. Zaczynamy informacjami dotyczącymi zmienności na rynku walutowym rynków emerging markets. W tym wypadku wykres pokazuje, że inwestorzy raczej spodziewają się spokojnej końcówki tego roku, a nie jakiejś podwyższonej zmienności. To jest niezwykle interesująca informacja. Następny wykres pokazuje, że w październiku zanotowaliśmy nowy rekord wszechczasów wartości polskiego eksportu. Pokonaliśmy już i trwale utrzymujemy się nad poziomem 130 miliardów złotych miesięcznej wartości eksportu. Tutaj widać, jak na przestrzeni ostatnich 2 lat eksport wprost eksploduje. Polska staje się fabryką Europy. Inwestycje zagraniczne w Polsce, greenfieldowe, tworzone na podstawie inwestycji nearshore, takiego skracania łańcuchów dostaw, stają się faktem. Stąd też Polska jest niezwykle teraz interesującym krajem do tego, żeby tego typu mechanizm gospodarczy występował i wyniki widać to na podstawie tego wykresu, jak bardzo mocno rośnie eksport. Ta dynamika wprost zaskakuje. Na rynku walutowym oczywiście czekamy na zachowanie euro-dolara. Jeżeli faktycznie euro-dolar dzisiaj pójdzie w górę, to jutro spodziewajmy się bardzo mocnego umocnienia krajowej waluty. Siła krajowej waluty powinna być wzmocniona, ponieważ pojawiają się także informacje o tym, że te KPO może być uruchomione, a jeżeli tak się dodatkowo stanie, no to końcówka tego roku może być niezwykle mocna dla krajowej waluty i w ostatnich dniach możemy zanotować gigantyczne wprost umocnienie krajowej waluty. Dlatego też ryzyko posiadania pozycji przeciwko złotemu silnie rośnie moim zdaniem. Jeżeli euro-złoty spadnie poniżej poziomu 4,65, następne wsparcie jest dopiero na poziomie 4,55, więc ważą się też losy. Zmienność, jak widzimy, zamiera. Wsparcie 4,65 broni się co najmniej od miesiąca, więc aż się prosi do tego, żeby rozpocząć następną fazę. Tutaj bardzo mocny ruch na rynku złotego. I oczywiście w przypadku wzrostów euro-dolara silne spadki powinny być szczególnie na dolar złotym i w tym wypadku nawet poziom 4,30 może się nie obronić, a to jest oczywiście bardzo dobra wiadomość, to byłaby bardzo dobra wiadomość dla perspektyw inflacyjnych, ponieważ każde umocnienie krajowej waluty o 1% średnio obniża średnioroczną inflację w Polsce o 0,1 punkta procentowego, czyli im silniejszy jest złoty, tym będzie mniejsza presja inflacyjna i być może także na tym będzie nam zależało. I na koniec polskie obligacje, które dzisiaj są wyraźnie kupowane. Myślę, że te wstępne sugestie dotyczące możliwości porozumienia się w sprawie KPO już działają. Polskie obligacje zaczynają forsować tą średnią 200-sesyjną i także WIG20, który jeżeli dzisiaj zakończy sesję nad poziomem 1800 punktów, otworzy sobie przestrzeń do ruchu jeszcze w tym roku do poziomu 2000 punktów. Moim zdaniem tak to powinno być. Ale prawdopodobnie dopiero jutrzejsza sesja, kiedy będziemy dyskontować także informacje z ECB, ostatecznie nam odpowie na pytanie, czy końcówka tego roku będzie wzrostowa na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych, czy raczej doczołgamy się na obecnych poziomach, być może z jakąś korektą w końcówce tego roku. Ja osobiście daję 65% prawdopodobieństwa realizacji scenariusza prowzrostowego na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych, scenariusza prowzrostowego na rynku złotego, czyli spadków par związanych ze złotem i oczywiście presji na to, żeby polskie obligacje także były kupowane, czyli ceny poszły w górę, a rentowności spadały. No i oczywiście, drodzy Państwo, zachęcam także do tego, żeby się zaznajomić z materiałami edukacyjnymi XTB, tam na dole link w opisie i link w komentarzu. Temat główny jest taki, że Fed czeka na inflację i co zrobi Fed w sytuacji, kiedy taka inflacja
okazuje się być lepsza niż zakładały wcześniejsze prognozy. Zachęcam do tego, żeby poszerzyć swoją wiedzę, żeby zaznajamiać się z tymi materiałami. Tam na dole link w opisie i w komentarzach. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I oczywiście widzimy się i słyszymy jutro o poranku. Wszystkiego dobrego i dzisiaj stopy zwrotu podczas tego niezwykle ważnego wieczoru, który prawdopodobnie ustawi nam końcówkę 2022 roku. Pozdrawiam!